Cześć! W tym filmie zatankuję skuter u fryzjera, którym wraz z moją kobietą pokonamy ponad 500 km tajskich dróg i nie zawsze po asfaltowej nawierzchni. Popłyniemy też łodzią na rajskie wyspy, gdzie zobaczymy koguta w błocie i zjemy pierogi. Zapraszam! Plan podróży jest taki. Z Krakowa lecimy ponad godzinę do Wiednia, a stamtąd czeka nas kolejny 10-godzinny lot do Bangkoku, gdzie przesiądziemy się na krótki wewnętrzny lot do Krabi. Podczas naszej 16-dniowej podróży zwiedzimy ten oto obszar Tajlandii. Pokażemy nasz sposób na to, żeby sporo zobaczyć i doświadczyć podróżując na własną rękę, ale też nie zapomniemy o relaksie na przepięknych plażach. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie kupiliśmy lotu z Europy bezpośrednio do Krabi, tylko przesiadamy się w Bangkoku, to dlatego, że kupowaliśmy loty dużo wcześniej. Później nasze plany się zmieniły i postanowiliśmy zacząć naszą tajską przygodę od kontaktu z piękną przyrodą i relaksu, a zwiedzanie Bangkoku zostawić sobie na sam koniec. Wreszcie docieramy do naszego pokoju. Jetlag daje o sobie znać. Różnica czasu w okresie zimowym wynosi 6 godzin. Jedyne o czym marzymy to wziąć prysznic i położyć się spać bez nastawiania budzika na kolejny dzień. No i wstali, a tak wygląda nasza baza wypadowa na najbliższe dni. Dokładnie to mamy wykupione tu 4 noclegi. Jest kameralnie, cisza, spokój oraz cudowne uczucie błogości, które daje już samo beztroskie dryfowanie w basenie i gapienie się na soczysto-zielone palmy. Obiekt ulokowany jest na uboczu w miejscowości Aonang w prowincji Krabi. Właścicielem jest Berg. Pan opowiadał nam, że pracował w Belgii jako motorniczy podmiejskiego pociągu, a po przejściu na emeryturę postanowił osiedlić się w Tajlandii. Piękna sprawa. Jest to jego drugi obiekt noclegowy, dopiero co oddany do użytku, więc wszystko jest świeże, czyste i doskonale trafia w nasze gusta. A skoro jesteśmy na takim lekkim zadupiu, to przydałby się jakiś środek transportu. Najpopularniejszym i zarazem tanim pojazdem jest tu skuter. Tak się składa, że rzut beretem od naszego noclegu znajduje się wypożyczalnia takich maszyn, prowadzona, co ciekawe, przez Amerykanina, który mieszka tu już kilkanaście lat. I nawet nie musieliśmy tam iść, bo właściciel podrzucił nam na parking czarną Hondę PCX 150, którą przez najbliższe 9 dni nawiniemy ponad 500 km. Jeszcze tylko odpowiedni kalosz na stopy i ogień! O kosztach, jak i warunkach wypożyczenia skutera, o tym dlaczego taki, a nie inny oraz jak wygląda uczestnictwo w tajskim ruchu lewostronnym z perspektywy Europejczyka opowiem nieco później. Teraz parkujemy skuter przy Klong Muang Beach. Zrobiliśmy już szybki objazd okolicy, wymieniliśmy dolary na tajskie baty, więc najwyższy czas oddać się przyjemnościom płynącym z jedzenia tajskich potraw i bliskości Morza Andamańskiego. I dlatego właśnie zatrzymaliśmy się z dala od turystycznego centrum Krabi, żeby cieszyć się przyrodą wolną od tłumów i sklepów z pamiątkami. Plaża ta może nie wygląda jak ta, na której DiCaprio jadł banany w filmie Niebiańska plaża, bo taką rajską to odwiedzimy jutro, ale oprócz kilku lokalsów nie ma tu żadnych turystów i to jest bezcenne. Tajskie chipsy o smaku glonów i wodorostów wchodzą jak złoto.
Słońce schowało się za horyzontem, więc udajemy się na nasze pierwsze zakupy. W lokalnym markecie jest bardzo tanio. Bierzemy niezbędne artykuły i jedziemy na kolację. Wybraliśmy miejsce niedaleko naszego noclegu, które cieszy się bardzo dobrymi opiniami na mapach Google. Prowadzone jest przez grupkę tajskich przyjaciół. Mega sympatyczni ludzie, a jedzenie przepyszne. Ceny jak to w Tajlandii, niskie nawet dla polskiego krakusa. Dzień kończymy zimnym piwem i relaksem w basenie. Uwielbiam te poranne odgłosy, za pomocą których natura subtelnie daje znać, że też się obudziła. Ale w pewnym momencie czar ten pryska. Skuter niestety tak subtelny już nie jest. No, ale od czego jest postprodukcja? No i od razu lepiej. Dobra, dość tych oszustw. Może teraz kilka słów o tym, gdzie jedziemy. Zmierzamy do portu, w którym przesiądziemy się do łodzi i udamy się nią na wyspę Koh Yao Yai, by oddać się relaksom na jednej z najładniejszych plaż. O, gdzieś to już widziałem. Tak sobie myślę, że ostatni raz skuterem jechałem jakieś 17 lat temu, jeszcze przed zakupem pierwszego motocykla. Było to w chorwackiej Podgorze. Pamiętam, że wypożyczenie najtańszego, najmniejszego skutera było wtedy na tyle drogie, że wziąłem go tylko na jedno popołudnie. Tutaj najtańszy skuter można wypożyczyć nawet poniżej 20 zł na dzień, bo jest on w Tajlandii wyjątkowo popularnym środkiem transportu. Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o ilość jednośladów przypadających na gospodarstwo domowe. Aż 87% tajskich gospodarstw posiada przynajmniej jeden taki pojazd. Łącznie w Tajlandii jest ich zarejestrowanych prawie 22 miliony. Pod względem ilości najwięcej jednośladów jest oczywiście w Indiach, około 221 milionów. No ale Indie są kilkukrotnie większe, a ich populacja jest ponad 19 razy większa niż Tajlandii. Piękny jest ten odcinek, którym jedziemy właśnie do portu, aż chciałbym teraz siedzieć na swoim motocyklu, gdy droga wije się zakrętami pośród takich widoków. No ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Asfalt też. Gdzie asfalt? Obstawiam, że nawierzchnia tu była, tylko została zasypana przez ziemię, która zjechała, albo zjechała razem z nią. Ale co, tam jest ciekawie. Asfalt znowu się pojawia, a kilka kilometrów tej malowniczej drogi dalej my pojawiamy się na parkingu w porcie. Parkujemy naszą czarną wariatkę, rzucamy okiem na rozkład kursów, kupujemy bilety na speedboata i płyniemy! Po 30 minutach spaceru docieramy do przepięknej plaży, która jest dla nas takim nieoszlifowanym diamentem, pomijanym przez masową turystykę. Plaża ta stała się dla nas jedną z najwspanialszych, jaką odwiedziliśmy podczas naszej podróży. Oprócz tego, że jest przepiękna, to sprawia wrażenie, jakby znajdowała się na niewidzialnej dla cudzoziemców wyspie. A przecież Koh Yao Yai znajduje się w samym turystycznym centrum, dosłownie pomiędzy Phuket a Krabi, gdzie dopłynięcie do niej speedboatem to zaledwie 30 minut.
Ludzi na plaży jest tu garstka, a za plecami nie ma żadnych kurortów i beach barów. Można poczuć się tu jak rozbitek na bezludnej wyspie, a nie jak typowy turysta. Żałujemy, że nie mamy na niej przynajmniej 2 noclegów, bo bije od niej taki spokojny, lokalno-wyspiarski klimat. Wyspa ta jest w większości zamieszkana przez mniejszość muzułmańską. Stanowi ona 4% populacji Tajlandii, 1% to chrześcijanie, a 95% to oczywiście buddyzm. Po kilku leniwych godzinach na plaży wracamy i kierujemy się na pobliski punkt widokowy, jeden z najładniejszych na Krabi. Koleś, który właśnie nas wyprzedził, uświadamia mi, że skuter to wcale nie jest taki wolny pojazd. Zauważyłem, że Tajowie lubią taki prosty tuning. Wiele skuterów, samochodów również ma poprzerabiane wydechy, dołożone dodatkowe oświetlenie, jakieś naklejki na wzór tych z motosportów. Ogólnie są to takie przeróbki niewymagające dużego budżetu. I jesteśmy. Oto punkt widokowy z restauracją. Widoki są niesamowite, a ceny o dziwo niezbyt wygórowane. Wejście tu to zaledwie 60 batów, z czego połowę można wykorzystać w restauracji. Nawet skorzystanie z tego nietuzinkowego sanitariatu również jest tu w cenie. Ależ piękna panorama. Od dziś marzę, żeby kiedyś mieć dom z widokiem niczym z tajskiej toalety. Wracamy po tych samych dziurach co wcześniej. Nasz kolejny cel to główna nadmorska promenada w Krabi. Układając plan na nasz 16-dniowy wyjazd do Tajlandii, staraliśmy się, by jak to tylko możliwe pozostać z dala od masowej turystyki i nie zbliżać się do miejsc takich jak Phuket czy Wyspa Bonda. Dlatego nocleg mamy na uboczu, wypożyczyliśmy skuter, by eksplorować mniej popularne zakątki, a zakupy robimy w lokalnym markecie. W Tajlandii to jest super, że pięknych miejsc jest tu tak dużo, wliczając w to całą masę wysp i maleńkich wysepek, że ilość podróżniczych scenariuszy, jaką możemy tu realizować, jest nie do policzenia. No ale chcielibyśmy jednak zobaczyć też coś z tych instagramowych perełek, których zaletą, jak i pewnym przekleństwem jest to, że każdy chce je zobaczyć. I po to teraz jedziemy do centrum, wybadać temat. Jak to dobrze, że nie mamy tu noclegu. Proporcje rzędu 1 Taj na 30 turystów ani trochę nie działają zachęcająco. No ale co kto lubi. Najważniejsze, że udało nam się kupić wycieczkę na jutro. Będzie dużo pływania i piękne wyspy, z których zdjęcia od lat zdobią okładki katalogów biur podróży. Jedziemy do portu, wsiadamy w łódkę i płyniemy sprawdzić jedne z najładniejszych wysp Tajlandii.
Udało nam się wynegocjować akceptowalną dla nas cenę z wyjściowych 2800 batów od osoby na 1800. W cenie jest dopłynięcie na Kolao Landing, gdzie będziemy mieć czas wolny oraz obiad. Następnie udamy się na Hong Island, wpłyniemy do znajdującej się tam laguny, później okrążymy wyspę i zacumujemy przy plaży. Tak na marginesie, wyspy te mijaliśmy już wczoraj, płynąc na Koh Yao Yai. No i jesteśmy na pierwszej z nich. Nie można na niej nocować, po prostu przypływasz tu, podziwiasz, pluskasz się w wodzie i płyniesz dalej. Spacerować też nie ma za bardzo gdzie. Są dwie zatoki, jedna większa, którą właśnie podziwiamy, oraz mniejsza tuż obok, połączone krótką ścieżką. Ludzi jest tu trochę, więc chociaż w swojej wyobraźni warto stworzyć obrazek tej plaży całkowicie pustej, takiej nieodkrytej, bo sama w sobie jest piękna. Można też wynająć prywatną łódź i przypłynąć tuż po świcie, zanim dotrą wszystkie wycieczki. My dotarliśmy tu o 10:45. Jemy obiad i płyniemy dalej. Najlepsze, co może nas spotkać podczas tej całej wycieczki, to Park Narodowy na Hong Island i tutejsza plaża, która nie jest tak ciasna jak poprzednia, więc wszyscy odwiedzający są po niej rozproszeni. Park Narodowy pobiera opłatę w wysokości 300 batów od osoby. Należy o tym pamiętać, wybierając się tu prywatną łodzią. My mamy tę opłatę już w cenie naszej wycieczki. Ruszamy krótkim szlakiem po parku. W sumie mamy na tej wyspie ponad 2 godziny na dowolną aktywność. Po drodze mijamy wiele znaków wskazujących kierunek ewakuacji na wypadek tsunami. To m.in. pod tymi skałami w grudniu 2004 roku schroniło się przed falą tsunami około 200 osób, które oczekiwały tam na pomoc. Mimo że wyspa ta nie była wystawiona na tak silne uderzenie jak na przykład Khao Lak czy Phuket, to fala tsunami, która tu dotarła, potrafiła wbić solidne drewniane łodzie typu longtail w głąb lasu i roztrzaskać je o drzewa i skały. Na ścieżce spotykamy warana, to taki gatunek bardzo dużych jaszczurek. Spotkamy je jeszcze kilka razy, nawet w Bangkoku. Po kilkunastu minutach spaceru docieramy na drugi koniec plaży. Można udać się stąd schodami na punkt widokowy. My jednak odpuszczamy i wybieramy opcję dla leniuchów. O 16:20 kończy się nasza morsko-wyspiarska wycieczka. Wskakujemy na skuter i ruszamy do miejsca Nang Tail Crystal Lake. To naszym zdaniem kolejna ukryta perełka prowincji Krabi. W przeciwieństwie do dzisiejszej bardzo komercyjnej wycieczki, tym miejscem turyści się nie interesują. A tajskie rodziny z dziećmi, jak widać, bawią się tu doskonale. Okay, 1 kilometer. Wypożyczenie kajaka to koszt 300 batów na cały dzień i w ten oto sposób spędzamy cudowne popołudnie, wiosłując po zalanej dolinie lasu deszczowego, gdzie na samym końcu jeziora wpływamy wprost do dżungli. Coś pięknego. Opuszczamy naszą dotychczasową bazę wypadową, a z tym oto całym bagażem mamy zamiar zabrać się skuterem, podążając dalej na południe. Mój plecak ląduje między nogami, mniejsze torby do schowka pod siedzeniem, moja kobieta zaś bierze swój plecak na ramiona i ciśniemy naszym cygańskim ekspresem. Wspominałem, że 1% społeczeństwa w Tajlandii to chrześcijanie. Mimo że odsetek jest tak niski, to i tak da się znaleźć kilka kościołów katolickich. Podjeżdżamy po drodze rzucić okiem na jeden z nich.
Ruszamy dalej, naszym kolejnym punktem będzie prom na wyspę Koh Lanta, a później główna przystań portowa tam zlokalizowana. Mamy dziś do zrobienia skuterem łącznie około 100 km, a następnie przesiądziemy się na speedboata. To jest dobry czas, by rozwinąć temat skutera. Wypożyczona Honda PCX 150, którą jedziemy, kosztowała nas 2800 batów za 9 dni, czyli wychodzi jakieś 36 zł za dzień. Jako zabezpieczenie zostawiliśmy $100 w formie kaucji. Myślę, że lepiej tak niż zostawiać swój paszport. Oczywiście jeśli wypożyczacie na krócej, to cena za dzień będzie wyższa. Cena rośnie również wraz z pojemnością silnika. Najtańsze są 125 oraz mniejsze i też jest ich w ofertach wypożyczalni najwięcej. Na przykład biorąc taką kilkuletnią Yamahę Fino na 10 dni i dłużej można wynegocjować cenę nawet poniżej 20 zł za dzień. Co myślę bardzo istotne, a wielu turystów jest tym zaskoczona lub po prostu to bagatelizuje, to fakt, że w Tajlandii do poruszania się skuterem wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy kategorii A. O takie. Wyrobicie je bez problemu w polskim Wydziale Komunikacji, jest to koszt 35 zł, ale w waszym polskim prawo jazdy musicie mieć kategorię A. Bo jeśli wypożyczycie skuter w Tajlandii nie posiadając tej kategorii, a wypożyczycie go bez problemu, bo tak naprawdę nikt o to nie pyta, to chociaż miejcie świadomość, że w razie wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów waszego leczenia. W każdej znanej mi polisie znajdziecie wykluczenia mówiące o braku ochrony, jeśli kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem lub prowadził go pod wpływem alkoholu. To są takie, można powiedzieć, standardowe zapisy. Po drodze dobijamy paliwo pod korek, jemy cygańskie śniadanie pod dystrybutorem i wracamy na drogę. Ależ poszła przed siebie banda szerszeni. Nasza Hondzina też potrafi dobrze iść po zakrętach. Gdyby nie plecak, który muszę trzymać nogami, to już schodziłbym na kolano. Aż przestałem żałować, że nie wybraliśmy motocykla. Skuter to jest jednak wygoda na takich wyjazdach i też nie ukrywajmy oszczędność, bo za podobny rocznikowo model Kawasaki Versys 650 z tej samej wypożyczalni musielibyśmy zapłacić 120 zł za dzień. Wjechaliśmy na prom. Jest to podobny rodzaj przeprawy jak na przykład nasz polski Kasibur-Świnoujście. Koszt na naszą dwójkę i skuter to 105 batów. Jest to cena dla turystów. Generalnie za wiele usług turyści płacą kilkukrotnie więcej niż Tajowie, ale i tak ogólnie jest tu tanio. I jesteśmy już na Koh Lancie. Po kilku kilometrach docieramy pod budynek głównego portu, gdzie parkujemy skuter, bo 2 kolejne noce spędzimy na wyspach. Cichaczem przemykamy obok portowego stróża, który, jeśli dobrze widziałem, chyba oglądał kanał Krętymi Drogami. Kupujemy bilety na speedboata i ruszamy na maleńką wysepkę Konai. Przy okazji taka drobna rada, gdy wsiądziecie do łodzi, która ma 4 silniki, to wybierzcie miejsca z dala od nich. 2 takie motory to jeszcze luzik. Gdy są 3, robi się głośno, ale 4 to już hardcore jak w zakładzie szlifierskim. W trakcie rejsu przesiadamy się na longtaila, gdzie nasze uszy mogą trochę odpocząć. Następnie robimy desant na plaży i prowadzeni przez kolesia z obsługi całkiem ciekawą drogą docieramy do naszego hotelu. Sam hotel może nie jest jakiś nowy, ale pokój wybraliśmy z widokiem na budynek tuż przed. I piękne morze w tle. Spędzimy tu jedną noc, która kosztuje nas 1600 batów za 2 osoby. Wstaliśmy na wschód słońca, co takim śpiochom jak my nie przyszło wcale łatwo.
Odpływy sprawiają, że plaża o tak wczesnej porze jest jak kobieta, która właśnie wstała. Jest całkowicie naga, rozczochrana, ale spokojnie, ubierze się. To znaczy wody za kilka godzin przybędzie i znów będzie pięknie jak na Instagramie. Konaj, choć bardzo piękna, to nie chwyciła nas za serca. Składa się wyłącznie z samych hoteli, a Tajowie, których tu spotkacie, po prostu pracują w tych obiektach. Nie ma tu żadnej wyspiarskiej społeczności i żadnych innych atrakcji. Tylko hotele i resorty. Nie ma tu nawet dróg. Jest to na pewno świetne miejsce dla kogoś, kto chce odpocząć z dala od tłumów i hałasu, nie mając specjalnie potrzeby ruszania się z hotelu. Chce w spokoju poczytać książkę na leżaku i po prostu cieszyć się pięknymi plażami i jeszcze ładniejszym kolorem wody. I to wszystko tu odnajdzie. My opuszczamy dziś tę wyspę i przenosimy się na nieco większą o nazwie Koh Mook. Dzisiejsza zmiana wysp łodzią Longtail kosztowała nas 300 batów. Tu również spędzimy jedną noc i już mogę zdradzić, że żałowaliśmy, że nie więcej. Bo to, co zobaczyliśmy podczas pobytu tutaj, było dla nas niesamowite. Właśnie meldujemy się do naszego noclegu, który jest absolutnym sztosem. To świeżo wyremontowany domek przy samej plaży, do tego znajduje się pomiędzy zabudowaniami, w których mieszka normalna, lokalna ludność, jeżdżąca skuterami i pływająca łodziami. Czuć, że jesteśmy na tajskiej rybackiej wyspie, a nie w resortowej enklawie. Dookoła toczy się normalne życie, gdzie jeden sąsiad naprawia silnik, a drugi patroszy ryby. W pobliżu znajduje się tajska szkoła, do której rodzice zawożą rano swoje pociechy z kolorowymi tornistrami. A na podwórkach nie zawsze jest idealnie czysto, jest po prostu tajsko. Oczywiście znajdują się tu też wymuskane kurorty z eleganckimi domkami, ale nie przytłaczają. Turystów też nie jest jakoś dużo. Wyspa Koh Mook jest najbardziej oddalonym miejscem od Polski, w którym będziemy podczas tej podróży. W linii prostej od Krakowa jest to dokładnie 8620 km, gdzie dla porównania odległość między Krakowem a Nowym Jorkiem to już tylko 6914 km. Rzućmy jeszcze okiem na wnętrze naszego domku. W Tajlandii możesz przenieść się w przyszłość nie mając DeLoreana. Według kalendarza buddyjskiego jest obecnie rok 2567, a nowy rok obchodzony jest w kwietniu. Lata liczone są od śmierci Buddy, która przypada na rok 543 przed Chrystusem. Buddyzm, tak w skrócie, opiera się na dobroci i szczęściu. Czuć to na każdym kroku, od kiedy wysiedliśmy z samolotu. Tajowie są bardzo przyjaźni i otwarci. Nawet ci żyjący wyjątkowo skromnie wyglądają na bardzo szczęśliwych. Zresztą kto by nie był w takich okolicznościach przyrody. Zwiedzamy tą najbardziej resortową część wyspy, która znajduje się na charakterystycznym cyplu. Jest tu czysto i rajsko, ale to się zmieni, gdy udamy się nieco w głąb lądu. Hello, hello. Znajdujemy się w części zamieszkałej głównie przez ludność zajmującą się rybołówstwem. Wiele rodzin mieszka tu w ubóstwie, patrząc z naszej perspektywy, bo pojęcie ubóstwa dla takiego przeciętnego mieszkańca Burundi czy Somalii oznacza już co innego. Najczęściej walkę o przetrwanie i dałby on zapewne wszystko za możliwość życia w tutejszych warunkach.
Tajowie nie mają tu problemów z dostępem do wody pitnej i jedzenia. Część mieszkańców wyspy zajmuje się też uprawami. W środku dnia przestrzeń wokół domów wypełnia woda. My jesteśmy tu po godzinie 17, więc jest odpływ, po którym wyłania się jeden wielki śmietnik. Po prostu morze zwraca ludziom to, co ich. Ale jest nadzieja, bo na szczęście nie mają na to aż tak bardzo wywalone i kilkukrotnie widzieliśmy, jak zbierają cały ten plastik wyrzucony przez wodę i gromadzą w miejscach, z których, mam nadzieję, zostanie zabrany do przetworzenia, bo niektórzy palą takie butelki w ogniskach, co też widzieliśmy. Nie jest tajemnicą, że Tajlandia ma gigantyczny problem z jednorazowymi plastikami, których nadal zużywa się tu ogromne ilości. Choć dzięki różnym działaniom i kampaniom świadomość społeczeństwa rośnie, a ilość generowanych odpadów podobno z roku na rok maleje. Spacerując tak przed siebie, chłonąc po drodze wszystkie dźwięki, zapachy i obrazy, docieramy na plażę po drugiej stronie wyspy, idealnie na zachód słońca. Wstaliśmy tuż po 7, żeby popłynąć do szmaragdowej jaskini, która prowadzi do ukrytej laguny na zachodnim wybrzeżu wyspy. Organizacją zajęła się właścicielka domku, w którym nocujemy. Jest odpływ, więc kawałek musimy przejść, gdzie czeka na nas brat właścicielki w swojej łodzi. Taka prywatna wycieczka to koszt 1000 batów za naszą dwójkę. U lokalnego organizatora można ją kupić w cenie 300 batów od osoby, ale płynie się wtedy z grupą i nieco później. Nauczeni doświadczeniem po wycieczce na Krabi, wolimy być na miejscu wcześniej, zanim pojawią się inni. Myślę, że te kilkaset batów więcej warte jest tej kameralnej atmosfery. Do laguny trzeba przepłynąć wpław przez jaskinię. Później, gdy przypływ zrobi swoje, nie będzie już to możliwe bez zanurkowania. No, robi wrażenie. Klimat niesamowity, w przeciwieństwie do laguny na Hong Island, gdzie nawet nie pokazywałem nagrań stamtąd, bo tak roiło się od łódek z wycieczkami. Znajduje się tu tablica, na której można przeczytać, że ta ukryta laguna była niegdyś używana przez piratów do przechowywania zrabowanych kosztowności. I tak oto spędzaliśmy nasze walentynki. Wracamy na łódź i wracając zahaczamy jeszcze o miejsce, gdzie możemy posnurkować. Może nie jest to najładniejsza rafa w Tajlandii, ale jakieś tam koralowce i ukwiały da się zobaczyć. To, co mnie, fana motoryzacji, zaciekawiło, to silniki, które napędzają łodzie Longtail. Tajowie pozyskują je z samochodów. Na tych większych jednostkach można spotkać duże 6-cylindrowe rzędówki z ciężarówek. Tutaj mamy 4-cylindrowego turbodiesla. Nie wiem, jakiej marki jest ten konkretny, ale podziwiam, jak Tajowie potrafią uprościć do minimum układ dolotowy i wydechowy. Powietrze bez żadnego filtra zasysane jest tutaj, a wydech to kawałek przelotowej rury wyprowadzony tuż za turbiną bez żadnych tłumików. Po powrocie czeka na nas śniadanie, które mamy w cenie noclegu. W przeliczeniu na dobę to ten był w sumie naszym najdroższym w Tajlandii. Kosztował nas 2000 batów za 2 osoby wraz z tym wspaniałym posiłkiem tuż przy plaży. Czas niestety płynie nam aż za szybko i już musimy pakować się na tuk-tuka, a później na speedboata, za którego jak wcześniej płacimy po 900 batów od głowy i wracamy na Koh Lanta. Nasz skuter czeka na nas tam, gdzie go zostawiliśmy. Wsiadamy i jedziemy do naszego kolejnego noclegu oddalonego o kilkanaście kilometrów stąd. Zauważyłem, że Tajowie często nawet nie wyciągają kluczyka ze stacyjki, a kaski zostawiają zawieszone na kierownicy. Gdy pytaliśmy lokalsów, czy zdarzają się jakieś kradzieże, to wszyscy zgodnie odpowiadają, że nie słyszeli, żeby komuś zginął skuter czy jakikolwiek inny pojazd.
O tym, że można czuć się tu bezpiecznie, świadczy też częsty widok potwieranych mieszkań i domów, nawet tych bezpośrednio przy chodniku. Stoisko z towarem pozostawione bez opieki, bo właściciel gdzieś sobie poszedł, to również tu nic nadzwyczajnego. Dojechaliśmy do naszego noclegu na Kolancie. Tu spędzimy nasze kolejne 3 noce, które łącznie wraz ze śniadaniami kosztowały naszą dwójkę 2800 batów, co daje nam raptem 54 zł za dobę od osoby. A pokój mamy również z widokiem na morze, które niestety przez cały nasz pobyt będzie miało tu taki niezaładny kolor wody. Ale to nic, najważniejsze, że będziemy w kameralnej części wyspy, pomiędzy lokalnymi rybakami. A mając skuter i tak wszędzie sobie dojedziemy, zwiedzając przy okazji wyspę. Długo się nie zastanawiając, tak też zrobiliśmy. Ruszyliśmy na eksplorację. Po drodze odwiedziliśmy plażowy bar, gdzie w towarzystwie zimnego Changa zjedliśmy lekki obiadek i dalej skuterem w poszukiwaniu kolejnej plaży. Tam z kolei kupiliśmy sobie po kokosie, co zwróciło uwagę wrednych małp. Były dość agresywne, chcąc zdobyć naszą własność, a trzeba na nie naprawdę uważać. Łatwo wejść w konflikt z taką małpą, który może skończyć się ugryzieniem, gdzie to nie my będziemy tymi gryzącymi. Skutkiem tego będzie wizyta w szpitalu i seria zastrzyków. Wczorajszy walentynkowy dzień zakończyliśmy godzinnym tajskim masażem. Warto korzystać, bo Tajowie są w tym świetni, a średnia cena takiego masażu to koszt 300 batów, czyli około 35 zł, więc bardzo tanio. Wyspa Koh Lanta, na której jesteśmy, różnie oceniana jest przez turystów. Niektórzy ją uwielbiają, a dla niektórych to tajski sosnowiec. Przyznam, że po powrocie z tych pięknych wysp przeżyliśmy w pierwszy dzień lekki szok. Faktycznie tutejsze plaże na tle tych rajskich, które widzieliśmy, no dupy nie urywają. Ale wystarczył jeden dzień i już schodzimy na ziemię. Koh Lanta ma naprawdę dużo do zaoferowania, co w dalszej części filmu postaramy się pokazać. Jak na przykład ta niesamowita droga wśród palm. Przez te 8 dni tutaj zdążyłem już trochę zarosnąć, więc czas skorzystać z usług lokalnego fryzjera, u którego można też kupić benzynę. No, fryzjer, benzyna, czego nie rozumiesz? Nie da się ukryć, że właścicielka jest miłośniczką kotów. Po ścięciu mojej bujnej czupryny postanawiam skorzystać z okazji i zatankować skuter. Pamiętajcie, że popyt generuje podaż, więc warto regularnie pytać swojego fryzjera o benzynę. Widząc zainteresowanie, na pewno wprowadzi. No i później podjeżdżasz sobie do takiego Jean-Louis Davida robić ombre i przy okazji tankuje ci on Porsche V-Powerem z elegancko zdobionej butelki. Piękna sprawa! Ale wracając do tej tajskiej benzyny z butelek, tak naprawdę nie potrzebowaliśmy jej, bo mamy prawie cały bak. Zrobiłem to tylko po to, żebym mógł opowiadać, że tankowałem skuter u fryzjera. Zwłaszcza, że paliwo z butelek wychodzi dużo drożej niż to na stacji i raczej korzysta się z niego w sytuacjach awaryjnych, żeby dojechać do najbliższego dystrybutora. Tak w ogóle to litr benzyny 91, której używaliśmy na stacjach, kosztował nas w okolicach 3,70 zł za litr. Cena 95 to około 4 zł za litr, a diesla 3,30. Coś pięknego takie ceny, a oni zamiast V8 to jeżdżą skuterami. Nie rozumiem. Tego dnia odwiedziliśmy też restaurację prowadzoną przez Polaka, gdzie zjedliśmy pyszne pierogi ruskie.
Tutaj w Tajlandii to towar deficytowy. I pojechaliśmy na plażę, bo moja kobieta wciąż nie była opalona i tym samym niezadowolona. A że ja fanem opalania w ogóle nie jestem i na plaży lubię poleżeć tak nie za długo i najlepiej w cieniu, to szukając sobie zajęcia odpaliłem drona, żeby zrobić obczajkę okolicy. I wypatrzyłem interesujący pagórek, do którego prowadziła ścieżka. Czas już wracać do stęsknionej kobiety. Tylko wezmę kamerkę. Jakieś 2 godziny później zwinęliśmy się z plaży i pojechaliśmy do przepięknie położonej restauracji widokowej. A następnie na romantyczną kolację już w okolicy naszego noclegu. W części, gdzie nocujemy, w Old Town, jest kilka naprawdę ciekawych, klimatycznych restauracji. W Tajlandii małpy grzebiące w śmieciach przy drodze nie są niczym nadzwyczajnym. Tak samo jak waran wolno przechodzący sobie przez jezdnię. Po śniadaniu żwawo ruszyliśmy odkrywać kolejne piękne drogi i zakątki. O Tajlandii mówi się, że to kraj uśmiechów. Jak najbardziej potwierdzamy i bynajmniej nie jest tak dlatego, że to jedyny kraj w Azji, gdzie można legalnie kupić i palić marihuanę, co dosłownie czuć na każdym kroku. Ta marihuanowa wolność funkcjonuje tu od niedawna, bo od 2022 roku. Od tego czasu ponad 1 milion Tajów wystąpiło o licencję na ich uprawę. Ale wkrótce może mieć to kres, bo nowy konserwatywny rząd koalicyjny chce powrotu do zakazu. Ale wracając jeszcze do samych obywateli. U Tajów piękne jest to, że wszyscy bez względu na zamożność są przyjaźni i otwarci. Radośnie mówią hello, dzieci machają, mimo że turysta nie jest tu czymś egzotycznym. Nie są przy tym w ogóle nachalni, nic od ciebie nie chcą, nie łażą za tobą jak w Egipcie czy w Maroku, żebyś coś kupił, albo męcząc o pieniądze za to, że wskazali ci drogę do centrum. Odnosimy wrażenie, że Tajowie są bardziej szczęśliwi i pełni życia niż niejeden dobrze usytuowany Europejczyk, który całe życie jest nieszczęśliwy, goniąc w nieskończoność za jeszcze większym domem i droższym samochodem. Tymczasem dojechaliśmy na jeden z krańców wyspy, gdzie znajduje się park narodowy. Opłata za wejście to 200 batów od osoby plus 20 za parking dla skutera, czyli łącznie wychodzi niecałe 50 zł. Na początku czekał nas intensywny marsz pod górę, a później już niemal cały czas szliśmy wygodnym chodnikiem. Odgłosy zwierząt, gadów i owadów w takich miejscach są niesamowite. Trasa poprowadzona jest w taki sposób, że po zatoczeniu pętli kończymy w miejscu startu, czyli na parkingu, co powinno zająć średnim tempem ponad godzinę. Ale warto wydłużyć trasę, odbijając po drodze na wzniesienie, gdzie znajduje się stara latarnia morska. I proszę, nawet lądowisko dla dronów tu mają. Chwilę odpoczęliśmy, bo marsz w pełnym słońcu pod latarnię trochę nas rozgrzał. I jedziemy do kolejnego ciekawego miejsca, które znajduje się niedaleko. Tu ponownie wchodzimy na teren tego samego parku narodowego, w naszym przypadku już bez opłat, bo honorowane są bilety, które kupiliśmy przy poprzednim wejściu.
Wybraliśmy ścieżkę prowadzącą do wodospadu. Znajduje się tu również sanktuarium dla słoni, gdzie po prostu można obserwować je swobodnie żyjące na terenie parku. Ale to już jest płatne ekstra 1500 batów. Na szczęście w tym miejscu nie praktykuje się rozrywek dla turystów typu posadzimy cię na słoniu, żebyś zrobił sobie fotkę albo się przejechał. Są tu traktowane z szacunkiem, co niestety nie wszędzie w Tajlandii, jak i na świecie jest standardem. Dotarliśmy do celu, którym jest ten oto wodospad. Urokliwy, choć nie jakiś spektakularny. Ilość wody zależy od opadów, a tych ostatnio nie było. Obstawiam, że w porze deszczowej robi większe wrażenie. Wracając na parking, przeszliśmy obok węża, który leżał dosłownie tuż przy ścieżce. Usłyszeliśmy go, gdy się poruszył właściwie kilkadziesiąt centymetrów od postawionej stopy. Nie za bardzo znam się na wężach, ale to chyba był weselny pyton. A tak serio, to mimo że uważaliśmy i patrzyliśmy cały czas pod nogi, to taki wąż w otoczeniu liści okazał się dla nas totalnie niewidoczny. Nie wiem, czy był jadowity, ale dobrze w takich lasach mieć ze sobą jakiś kijek i stukać nim o ziemię przed sobą. Widzieliśmy, że miejscowi tak często robią. Przyznaję, że po tych dżunglach sam nie mogłem się doczekać, by wejść do wody na koniec dnia. Ale zachód słońca postanowiliśmy podziwiać gdzie indziej. Zachód słońca podczas godzinnego masażu. Idealnie. Dziś opuszczamy Koh Lantę. Spakowaliśmy się i ze wszystkimi naszymi tobołami zmierzamy tam, gdzie nasza tajska przygoda zaczęła się 10 dni temu. Dziś również zwrócimy skuter do wypożyczalni, co absolutnie nie kończy naszej podróży. Tak naprawdę dopiero zacznie się jej bardzo ciekawa część, ale o tym za chwilę. Obiecałem, że opowiem, jak się jeździ po tutejszych drogach. W skrócie wygląda to tak. Pieszy nie ma tu żadnego pierwszeństwa przed samochodami. Gdy masz potrzebę pojechać pod prąd, bo na przykład przełączka do zawracania jest zbyt daleko albo tak ci po prostu wygodniej, to jedziesz poboczem skrajną częścią jezdni i kierowcy z naprzeciwka nie robią z tego powodu żadnych problemów. Gdy zatrzyma cię czerwone światło, ale widzisz wyraźnie, że na skrzyżowaniu z drogi przecinającej nikt absolutnie nie jedzie, to ruszasz i jedziesz dalej, bo bez sensu tak stać i czekać. Muszę przyznać, że jazda w takich warunkach mi się cholernie podoba. Luźna interpretacja przepisów to jest to. Wreszcie mogę być za kierownicą sobą i to legalnie. Do ruchu lewostronnego od razu się przyzwyczaiłem, więc to też mi nie przeszkadza. Tutejszy ruch uliczny dla Europejczyka może wydawać się chaosem, zwłaszcza w większych miastach. Ale co ciekawe, jest to taki dobrze funkcjonujący chaos. W porównaniu z tym, co kiedyś widziałem w Kairze przez kilka dni pobytu, było to jakieś 15 lat temu i tamtejszy chaos jak dla mnie nie działał. Przemierzaliśmy kairskie ulice samochodem, którym kierował wprawiony w taką jazdę lokals o imieniu Mohamed. I mimo, że starał się jak mógł, to nie unikał kolizji, których przez te kilka dni mieliśmy przynajmniej 2 dziennie i każda skutkowała kolejnym wgnieceniem blachy, zarysowaniem czy pęknięciem zderzaka. Co nie było tam niczym szczególnym, bo z powodu takich pierdół nawet nikt się nie zatrzymywał i nie wysiadał, by oglądnąć auto. No tutaj aż takiego hardkoru nie ma, jak dla mnie tajski ruch uliczny po prostu działa. I co ważne, myślę, że działa dlatego, że nie ma w nim agresji drogowej, która na przykład na naszych poukładanych przepisami cywilizowanych drogach regularnie występuje. A najgorsze pod tym względem są chyba kraje takie jak Rosja, gdzie brak przestrzegania przepisów drogowych zderza się z wysoką patologią i chamstwem. Choć tu uczciwie zaznaczam, nie byłem nigdy w Rosji. Mówię na podstawie nagrań z tamtejszych dróg, których jest w internetach cała masa. Pierwsza część naszej dwuczęściowej filmowej opowieści dobiega końca, ale oto mały zwiastun tego, co zobaczycie w kolejnym. Udamy się do prowincji Surat Thani, gdzie na jeden dzień wypożyczymy mniejszy skuter. Wypłyniemy na malownicze jezioro w Parku Narodowym Khao Sok, pojedziemy pociągiem sypialnym do Ratchaburi, odwiedzimy słynny targ, przez środek którego przejeżdża pociąg, do którego wsiądziemy i udamy się do Bangkoku, który potrafi zachwycić tym i jednocześnie zadziwić tym lub tym.
Więc upewnijcie się, że subskrybujecie kanał Krętymi Drogami i macie włączone powiadomienia o nowych filmach, żeby nie przegapić drugiej i zarazem ostatniej części, która niebawem. No chyba, że oglądasz ten film po marcu 2024 roku, to druga część już jest i nie musisz czekać, a miniatura do niej wyświetli się zaraz na ekranie. A jeśli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę i komentarz. Te drobne gesty dużo dla mnie znaczą i motywują do pracy nad kolejnymi materiałami. A jeśli masz pytania związane z organizacją takiego wypadu, jak ułożyć plan podróży, jak szukać biletów lotniczych, jak organizować transport lokalny na miejscu, co jest potrzebne, żeby legalnie latać dronem i czy te zgody są naprawdę niezbędne oraz ogólne podsumowanie kosztów, to wszystko pojawi się w drugiej części, więc z tego typu pytaniami wstrzymajcie się proszę, bo tam na wiele z nich na pewno otrzymacie odpowiedź. My właśnie zwróciliśmy skuter i odebraliśmy nasze $100 kaucji. Zrobiliśmy nim w sumie 510 km. Koszt benzyny za cały ten dystans wyniósł nas, uwaga, około 50 zł. Wsiadamy teraz do busa i jedziemy dalej. A, bym zapomniał, zapraszam też na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie pod filmem, gdzie zamieściłem też inne przydatne informacje, jak na przykład te o użytym do nagrywania sprzęcie. A tymczasem do następnego. Na razie!